Siemacie, witam Was z Sardynii. Jesteśmy na premierze nowego Ducati V4 Rally, nowej multistrady. Za mną de facto moim zdaniem poprzedniczka, czyli 1260 Enduro. Tu obok młodsza siostra tego motocykla, na którym będziemy jeździli już jutro. Zostańcie ze mną. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this empty, broken hall. And now you'll be the reason why my soul is tainted. Witajcie kochani, jesteśmy już po całym dniu jazdy tym cudeńkiem. Nowa Ducati Multistrada V4 Rally. I powiem Wam, że ja wiem, że nie lubicie takich opinii, ale ja jestem tym motocyklem całkiem zachwycony. I mam na poparcie tego parę dowodów i już Wam o tym opowiem. Multi V4 Rally to kolejna nowa odsłona całej linii Ducati Multistrady i dołącza do swoich pozostałych siostrzyczek. Moim zdaniem, tak jak zresztą mówiłem na materiale, który będziecie mogli obejrzeć albo już możecie obejrzeć na kanale Świata Motocykli, jest jednak następcą Ducati 1260 Enduro, bo nie oszukujmy się, Spike's Peak to ona, no, to ma wspólnego. Natomiast to, jak Ducati wymyśliło sobie, żeby go zawiesić i do kogo go skierować, to już jest kompletnie inna bajka. Zacznijmy sobie od zawieszenia. Mamy tutaj nowe zawieszenie Ducati, elektryczna regulacja napięcia wstępnego i odbicia i reaguje świetnie. I to, czego byśmy oczekiwali po motocyklu tej klasy, dokładnie robi. Czyli zmieniasz tryb, zmieniają się nastawy zawieszenia, ale Ty tego nie zauważasz. I w luksusowej maszynie, moim zdaniem, totalnie tak powinno być. Piec. Bo zobaczcie, tutaj mamy kawał silniczka. Mamy V4, prawdopodobnie najfajniejszy możliwy silnik, jeśli chodzi o konstrukcję. V4 są zarąbiste. No, trochę się tu poci, zobaczcie. Nie, dookoła korka. Robiły to wszystkie, więc nie wiem, co z tym korkiem. Piec robi mega robotę. Nie brakuje mocy w żadnym momencie, ani w żadnym trybie. Bo tryb Enduro, o którym za chwilę Wam powiem jeszcze troszeczkę, obcina tą moc do 114 ze 170 koni, natomiast to jest kompletnie nie problem, bo umówmy się, wiele razy Wam mówiłem, że w terenie 70-80 koni to jest wystarczająca rzecz, 114 to jest więcej niż Africa Twin i robi mega robotę. Jak pamiętacie, Ducati Multi 1260 Enduro miała obracaną końcówkę dźwigni hamulca, żeby mieć pozycję szosową. Wtedy mamy wyżej set, niżej hamulec, super na szosę. Jak jeździmy na stojąco, stopa jest bardziej uniesiona. Żeby mieć to pod nogą, podnosimy, jest wyżej. Trochę inaczej niż w 1260, ale super robota. Rzecz, która mi się podoba, dokręcany subframe. Tu mamy monocoque ramę, tu mamy dokręcany subframe i to jest spoko, bo jak uwalicie kiedyś sobie, postanowicie to zabierać w teren i uwalicie sobie tyłek, pokrzywicie, to wystarczy to wymienić. Lecimy dalej. Siedzenie w miarę komfortowe, nie najbardziej ze wszystkich, jakimi jeździłem, ale nadaje się i robi robotę. Co ciekawe, dla kurdupli, takich jak ja i innych, fajną opcją jest to, że tu w standardzie jest, jeśli dobrze pamiętam, między 870 a 890 regulowana wysokość, ale w ultra low jest aż o 65 mm niżej, więc jest mega nisko. Guys, welcome everybody again. Are you ready to ride the bike? Przyjeżdżając na sardyńskie winkle, no nie spodziewałem się niczego innego po motocyklu niż perfekcyjnego prowadzenia. W końcu to Ducati. Nawet jeżeli nowa V4 ma przydomek Rally i większe koło z przodu 19-calowe i dostaliśmy ją na znanych mi już Pirelli Scorpion Rally oponkach, zresztą opinię możecie znaleźć na kanale i wyskoczy Wam gdzieś tutaj w karcie, to patrzcie na to. Motocykl połyka górskie winkle, serpentyny jak zły
i prowadzi się świetnie. Zresztą aktywne zawieszenie tutaj robi mega robotę, bo pomijam już fakt takich bajerów, że sam wyczuwa, czy jedziecie solo z pasażerem, z bagażem i tak dalej i zmienia się w zależności od tego, czy jedziecie w trybie urban, czy jedziecie w trybie sport. Do tego wszystkiego możecie sobie tak naprawdę jeszcze pod swoje preferencje przeklikać i ustawić to zawieszenie. I robi świetną robotę, motocykl prowadzi się naprawdę jak po sznurku, ale czego mielibyśmy się spodziewać po motocyklu z totalnie najwyższej półki. Mamy tutaj ćwierć tony motocykla, który ma 170 koni i w trybie sport zapitala naprawdę jak głupi. Tutaj przed chwilą były takie winkle, opony są praktycznie, przód jeszcze nie, ale tył jest praktycznie zamknięty. Słuchajcie, wyjeżdżacie tym na przykład sardyńskie czy jakiekolwiek inne winkle i w ogóle nie czuć jak wielki i potężny jest ten motocykl. Składa się po prostu jak zły, idziecie sobie bokiem, możecie schodzić w kolano, robić co chcecie. Zastanawiać się można za to, co z masą, bo nowa V4 Rally lekka nie jest. Mamy tu przed sobą przecież 30-litrowy bak z aluminium, zresztą bardzo ładny, i cały konik to jest ćwierć tony z górką. Jak to jednak często bywa, na postoju motocykl jest ciężki, natomiast gdy tylko ruszymy, masa znika i zostaje za to z nami frajda z odwijania manety. Wiecie, odwija i jeździ się pięknie, a odpowiada za to w dużej mierze jednak ten nowy silnik. I skoro przy nim jesteśmy, to warto wspomnieć o tym, że ma system odpinania tylnych cylindrów. Ten system odpina je, gdy jedziemy poniżej 4000 obrotów na minutę. Teoretycznie spada spalanie, ale umówmy się, nie w tych warunkach, bo trzeba byłoby mieć długie, proste, żeby sobie spokojnie cruizować. To za to, co działa, to koniec problemów z grillowaniem uda i gotowaniem jajek na twardo w gorące dni. Tego dnia mieliśmy 24 stopnie i zero dyskomfortu znanego z dużych fałek. Moim zdaniem egzamin zdany elegancko. Pytacie, czy czuć, kiedy się przełączają cylindry? No, Ducati chciało, żeby nie było czuć, ale czuć. A w zasadzie jak chcecie, to złapiecie i wyczujecie ten moment zapinania lub odpinania tylnych cylindrów. Natomiast w trakcie śmigania po winklach czy w terenie, o czym za chwilę, nie zdążycie nawet o tym pomyśleć. Okej, z takich fajnych detali, no bo bike się nazywa jednak rally, nie? Mamy 25 cm prześwitu, czyli jak na taką krówkę, całkiem nieźle. Taka pierdoła, ale zobaczcie, dźwignia zmiany biegów w standardzie składana jak w starych, dobrych enduro. Tutaj mamy maluteńki quick shifterek. Działa całkiem fajnie, tylko pamiętajcie, żeby go wyregulować, bo jak się coś rozkręci, to miałem taką sytuację, że mi trochę miękła dźwignia i nie byłem w stanie zmieniać biegów, ale krótka interwencja w setup mechaników i już było wszystko super. Te gumki są tak zrobione, żeby niby dać się wcisnąć ciężarem ciała tyle, żeby ząbki zaczęły brać, ale wolałbym bez gumki. Tryb enduro to jest tryb marzenie w tym motocyklu dla 97% potencjalnych użytkowników tego motocykla. Jeśli lubicie jeździć po szutrach, ale nie lubicie grzebać po ustawieniach, to on pamięta, w którym trybie go wyłączyliście i to jest spoko. Natomiast, co jest istotne, to fakt, że w paru motocyklach już jeździłem i miałem tak, że miałem taki niedosyt, albo coś mi się nie podobało w tym standardowym presecie. Wiecie, o co chodzi, nie? Że odpalasz tryb teoretycznie terenowy, ale tam Ci nie pasuje na przykład sposób działania kontroli trakcji albo czegokolwiek ABS-u i etc. i najlepiej to w ogóle wyłączyć. Tutaj trochę sobie tam pogrzebałem w pewnym momencie, obniżyłem kontrolę trakcji, ABS na tylnym kole wyłącza się automatycznie, na przednim zostaje w trybie offroad i powiem Wam, że dla mnie ten preset uważam, że będzie idealny dla wszystkich początkujących, średnio zaawansowanych, a może nawet średnio zaawansowanych plus użytkowników tego motocykla. I jest, no kurde, świetnie skonstruowany. Według statystyk Ducati zaledwie 2 do 2,5% tych maszyn zjedzie kiedykolwiek z asfaltu. W sumie nie dziwi mnie to jakieś za bardzo, ale jestem tym bardziej zadowolony, że my akurat zjechaliśmy i to nie na chwileczkę. Będę z Wami szczery. Liczyłem, że multi będzie w WOF-ie słaba. No może średnia, ale chciałem tego trochę po prostu, bo przecież jest desert, więc po co to komu w multi?
No i skucha. Oczywiście duży adventure, duży motocyklowy SUV to nie enduro, więc pamiętajcie, że moja opinia uwzględnia absolutnie klasę motocykla, o jakiej mówimy i nie mówimy tutaj o jeździe terenowej w ogóle, tylko jeździe terenowej bardzo dużymi i drogimi sprzętami. V4 Rally prowadzi się bardzo poprawnie, zawieszenie robi swoje, a na muldach motocykl chętnie zbiera się, aby podskoczyć. Naprawdę, uwierzcie mi. Zaskoczyła mnie zwrotność też, bo masa jakby znika i multi nie jest przytłaczająca. Niektóre duże ADV-y takie właśnie są przytłaczające w offroadzie. Znaczy no, na szutrach, bo to jest offroad dla dużych SUV-ów na dwóch kołach. Wspominałem już o trybie enduro i powiem Wam, że jest skalibrowany naprawdę z głową. Aż sam się dziwię, ile dobrych rzeczy mówię o nim, ale takie mam wrażenia, takie wrażenia po sobie zostawił. Trakcja, słuchajcie, trzyma nas cały czas w bezpieczeństwie, ale udaje niewidzialną. Tak jakby jej nie było. No chyba że jesteście mega zdeterminowani, to pozna po manecie i spokojnie pozwoli pozamiatać tyłkiem. Wrażenia z kamienistych szutrów? Naprawdę mega na plus. Spodziewałem się, że może być gorzej. Wiadomo, nie ma 21 cali z przodu, a pozycja stojąca jak to w bardzo dużych motocyklach. No, nie da się być stricte jak na terenówce, ale co ma robić? No to jednak robi świetnie. No i słuchajcie, najgorsza rzecz odnośnie tego motocykla to jest to, on ma radar, on ma elektronikę, można się przyczepić do pierdół, można się przyczepić do plastikowych handbarów, że za te pieniądze mogłyby być trochę fajniejsze. Można by się przyczepić do tego, że szyba mogłaby być elektrycznie regulowana. Można by się przyczepić do tego, że te airdukty bez gmoli to one polecą, nie? Pewnie parę innych rzeczy i minusem Ducati Multistrady V4 Rally przede wszystkim chyba cena, bo o ile mogłem się podoczepiać paru rzeczy, czy w Harley'u, czy w Afryce, czy w paru innych motocyklach, to tutaj z taką odrobiną polskiej zgryźliwości powiem Wam, że wkurza mnie, że nie mam do czego się przywalić. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało i że widzimy się w następnym materiale, a ja jutro już spadam z Sardynii i wracam do domu kręcić dla Was następne rzeczy. Trzymajcie się, cześć!